Witaj w Bobo Time. Dziś opowiem o tym, kiedy i ile odciągnąć pokarmu, jeśli planujecie wyjść z domu. Cześć! Mamy bardzo często zastanawiają się nad tym, ile pokarmu powinny zostawić swojemu maluszkowi, kiedy wychodzą z domu. Bardzo dużo też pytań jest o to, jak uzyskać taki naddatek pokarmu. I w tym filmiku postaram Ci się wytłumaczyć, jakie są takie ogólne zasady, i jakoś uprościć dla Ciebie tę sytuację. Zacznijmy od tego, ile w ogóle takiego pokarmu powinnaś zaplanować, żeby zostawić. Oczywiście wszystko zależy od wieku dziecka. Zatem jeśli karmisz swoją córeczkę czy syna piersią, nie wiesz, nie widzisz, ile tak naprawdę pokarmu jest pobierane z Twojej piersi. I co ma zrobić taka mama karmiąca, która ma nieprzeźroczystą pierś? Można się odwołać do takich ogólnych, obowiązujących dzisiaj wytycznych, które są tworzone przez towarzystwa naukowe czy specjalistów zajmujących się zdrowiem, żywieniem dzieci. Ja zachęcam Ciebie, żebyś zaglądnęła sobie do stanowiska Polskiego Towarzystwa Hepatologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, gdzie 15 ekspertów opracowała takie wytyczne odnośnie tego, jaką ilość posiłku przyjmuje dziecko w danym przedziale wiekowym. I teraz tak, maluszek w wieku 1 miesiąca, spodziewamy się, że porcja jego pokarmu będzie od 5 ml do 120 ml. Skąd taka duża rozpiętość? Dlatego, że ten pierwszy miesiąc to jest też ten czas pierwszych dni życia dziecka, kiedy mama produkuje siarę w ilości kilku mililitrów, i to również na jeden posiłek zaspokaja zapotrzebowanie maluszka. Potem te widełki zapotrzebowania żywieniowego maluszka kształtują się w następujący sposób. Od ukończenia pierwszego miesiąca życia aż do drugiego spodziewamy się, że maluszek będzie jadł około 120-140 ml. Drugi, czwarty miesiąc 120, 140, piąty, szósty 150, 160 ml. Siódmy, ósmy 170, 180 ml. Zobacz, wzrasta to co około 10 ml. Oprócz tego, że warto sobie zerknąć na stanowisko ekspertów, to popatrz też na maluszka. Co to oznacza? Kiedy będziecie pierwszy raz podawali pokarm maluszkowi odciągnięty, to zaobserwujcie, jak on reaguje na podawane mu ilości. I teraz wcale nie musi być tak, że przygotowujesz w butelce, czy też inną metodą podawania pokarmu porcję na przykład 180 ml od razu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli podasz taką porcję, a maluszek akurat wtedy powie, że niekoniecznie jest u niego aż taki apetyt, to takie mleko potem nie może już zostać drugi raz podane. Oznacza to zmarnowanie po prostu całej porcji mleka. Zatem spróbujemy to zrobić w ten sposób, że podajecie małe porcje, 40-60 ml, sprawdzacie z jaką ochotą maluszek zjada. I jeśli tylko będzie miał ochotę na dalsze jedzenie, a zauważycie to na pewno, kto jak nie Wy zna Wasze dziecko najlepiej, to wtedy można po prostu dodać tego pokarmu. Żaden kłopot, prawda? Ok, teraz już wiesz, jakich mniej więcej ilości powinnaś się spodziewać, jeśli chodzi o apetyt dziecka. Zajmijmy się teraz tym, w jaki sposób uzyskać taki naddatek pokarmu. Sprawa zależy od bardzo wielu czynników, mówiąc ogólnie, od kondycji Twojej laktacji oraz od etapu Twojego karmienia piersią. I tak, mamy do około 6 tygodnia życia. Z reguły przy prawidłowo rozwiniętej laktacji, przy laktacji, która zaczęła się prawidłowo, będą produkowały znaczne ilości pokarmu. Takie ilości, które nawet będą przekraczały zapotrzebowanie maluszka. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jest tak, że Twoje piersi zaczynają produkcję pokarmu z takiego wysokiego C. Produkują często znacznie więcej niż maluch potrzebuje, bo one jeszcze próbują ustalić, jaki jest tak naprawdę apetyt tego dziecka, a nawet próbują ustalić, czy karmimy jedno, a może już dwójkę dzieci, prawda? Więc zaczynamy taką dużą obfitością, która z tygodnia na tydzień będzie się kształtowała pod takie realne zapotrzebowanie Twojego maluszka. Oznacza to, że do tego mniej więcej 6 tygodnia życia
dziecka będziesz w stanie w bardzo łatwy sposób uzyskać naddatek pokarmu. Ale też chciałabym, żebyś nie robiła tego tak jakby za jednym zamachem, bo możesz założyć kolektor w trakcie karmienia dziecka z jednej piersi i po kilku takich sesjach z kolektorem będziesz już miała uzbieraną całkiem porządną porcję pokarmu. Możesz również użyć wtedy laktatora, co też jest dość korzystne, dlatego że warto, jeśli będziesz w ogóle miała taki plan, aby często wychodzić z domu, zostawiać maluszka pod czyjąś opieką, to dobrze jest umieć współpracować z laktatorem, nauczyć się tego po prostu, żeby Twój organizm zapoznał się, zaakceptował taki sprzęt, jakim jest laktator. Zatem kilka takich sesji da Ci spokojnie, szybkie uzyskanie pokarmu. Po szóstym tygodniu karmienia dziecka Twoja laktacja zaczyna być naprawdę dobrze dostosowana do jego potrzeb. Oznacza to, że uzyskanie naddatku pokarmu będzie wymagało od Ciebie troszeczkę częstszego używania, czy to kolektora, czy to laktatora. Bo wyobraź sobie taką sytuację, w której jesteś umówiona na godzinę 18, a o godzinie 16 chwytasz za laktator i próbujesz odciągnąć całą porcję dla malucha. Możesz się niestety, ale spotkać z takim, może się to niestety spotkać z Twoim dużym rozczarowaniem, ponieważ Twój organizm jest przyzwyczajony do tego, że produkuje dokładnie tyle, ile potrzebuje dziecko, więc nagłe wyczarowanie 180-220 ml nie jest dla niego takie łatwe. Raczej musi to być tak, że Ty zgłosisz organizmowi zapotrzebowanie na większą ilość poprzez właśnie pracę z laktatorem. Co ogólnie warto tutaj poradzić takiej mamie, która planuje wyjście, a jest już po okresie stabilizacji laktacji, to abyś zaplanowała to co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Musisz wtedy sięgnąć po swój laktator, sięgnąć po swój kolektor, zobaczyć, jak Twoje piersi reagują na laktator, zobaczyć, ile w stanie jesteś uzbierać. I teraz, jeśli przy takim pierwszym spotkaniu uzyskasz 20-30 ml z laktatora, to spokojnie, to nie jest powód, żeby reklamować laktator. To nie jest powód, aby wszczynać alarm i zastanawiać się, co jest nie tak z moją laktacją. Prawdopodobnie z Twoją laktacją jest wszystko w porządku. Ty po prostu potrzebujesz zaplanować sobie pracę z laktatorem i rozłożyć ją na kilka takich spotkań, kilka takich sesji. Po okresie stabilizacji laktacji będziemy się spodziewać tego, że uzyskanie naddatku pokarmu będzie raczej taką pracą ziarnko do ziarnka lub też kropla do kropli. I jest to zupełnie normalne. Podoba Ci się to, co robimy w Bobotime? Pomóż nam subskrybując kanał. Kiedy zorganizować sobie taką sesję z laktatorem? Jeśli Twój maluszek budzi się do karmienia średnio co 3 godziny, może nawet co 4, to ten czas pomiędzy karmieniami jest idealnym momentem na to, żebyś sięgnęła po laktator. W stabilizującej się laktacji i w ustabilizowanej laktacji pierś będzie pracowała według mechanizmu autokrynnego, czyli zawsze, kiedy będziesz miała zapotrzebowanie na odciągnięcie pokarmu, to ten pokarm powinien się wówczas pojawić. Odciągaj wówczas po 30-40 ml. Rzadko kiedy jest dobrym rozwiązaniem odciągnięcie za jednym razem tych 220 ml czy 180, to raczej się nie przydarzy żadnej mamie i nie ma takiego laktatora, który zapewnia takie wspaniałe efekty, ponieważ jest to po prostu niezgodne z naszą fizjologią. Natomiast właśnie możesz wyczuć ten moment dłuższej drzemki malucha i wtedy sobie w spokoju usiąść i popracować z laktatorem. Warto wybrać również na odciąganie taki moment poranka lub godzin przedpopołudniowych. Dlaczego? Ponieważ wtedy jeszcze poziom prolaktyny jest wysoki i również będzie Ci łatwiej uzyskać ten naddatek pokarmu. Pamiętaj, że im bardziej ustabilizowana laktacja, tym trudniej będzie za jednym razem uzyskać jakąś większą ilość pokarmu. Dlatego
Rozłóż sobie ten plan uzyskiwania naddatków pokarmu na kilka dni. Idealnie by było, gdybyś zaczęła nawet tydzień wcześniej, bo zobacz, jeśli jesteś mamą 7-miesięcznego bobasa, który będzie potrzebował jakieś 170-180 ml na porcję, na jedno karmienie, no to wówczas uzyskanie takiej ilości za jednym zamachem będzie po prostu bardzo trudne i naprawdę niezależne od tego, jaki masz laktator, jak dobrze on jest nawet dobrany. To jest po prostu Twoja fizjologia i trzeba to brać pod uwagę, kiedy po prostu planujesz odciągnięcie pokarmu laktatorem. Baby Ono, we help to grow. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym opowiem o tym, jak korzystać z laktatora i kiedy przyda się on Tobie najbardziej. Zapraszam!